Jak tam? Wypoczęci? Najedzeni? A może wróciliście z oblewania kogoś wodą? Jedno jest pewne. Święta minęły wam z jajem. Wiedzieliście, że w Might and Magic możecie spotkać Chucka Norrisa, Cartmana z South Parku, a nawet latające spotki? To i jeszcze więcej w dzisiejszym materiale, więc serdecznie zapraszam. Gry mają to do siebie, że często czerpią inspiracje ze świata rzeczywistego. Może być też tak, że twórcy chcą pozostawić po sobie coś zabawnego. Weźmy na przykład takiego Hideo Kojimę, chillującego w barze w Night City. Takie rzeczy nazywamy easter eggami, często ukryte w grze, filmie czy serialu, niczym wielkanocne jajka chowane przed dziećmi w tradycjach z zachodu. Dlatego też dzisiaj przedstawiamy wam luźniejszy, bardziej tematyczny materiał. Opowiem wam o kilku easter eggach oraz ciekawostkach związanych z grami z uniwersum mocy i magii. Oczywiście nie omówię wszystkich, bo wiadomo, to by wymagało znacznie dłuższego materiału, ale opowiem wam o kilku rzeczach z Might and Magic 6, 7, 8 oraz trzecich i piątych heroskach. Zanim ruszymy dalej, to jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, to cześć! Jestem Gabizu, a to jest Padpadu, grupka geeków chcących się podzielić z wami swoimi zainteresowaniami. Jeśli wolicie nowsze tytuły, ciekawią was różne wyzwania czy competitive, to Dragon umili wam czas. Jeśli szukacie chillu przy survivalach, albo ciekawią was rzeczy, nad którymi człowiek rzadko się zastanawia, to Sobol ma coś dla was. A jeśli lubicie gry retro, RPszki albo suchary, to zgłoście się do mnie. Jesteśmy na YouTubie, Twitchu i Discordzie. Jeśli chcecie nas wesprzeć, to będę wdzięczna za każdy sub, like, dzwonek, komentarz, udostępnienie, a jeśli już to zrobiliście, to wiedzcie, że jesteście super. Bez zbędnego przeciągania zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od Might and Magic 6. Wybrałam takie mniej lub bardziej znane rzeczy. Czy mamy na sali fanów South Parku? Jeśli tak, to zapraszam do Cartmana z Freehaven, który ma pewne teorie na temat nieumarłych. Może zainspirował go Kenny? Blizzard był potęgą w latach 90., co pewnie wpłynęło na to, że we Frozen Highlands możemy trafić na zamek Stormguard, nazwany tak zapewne po swoim odpowiedniku z Warcrafta 2. Przypadek? Nie sądzę. Kojarzycie Akademię, czyli lokację do levelapowania w Might and Magic? Patrzyliście czasem na jej szyld? Albo to lenistwo, albo mrugnięcie okiem do graczy drugich herosków. Czy można kult Ba uznać za rebeliantów? A może za bardzo naoglądali się Star Warsów, budując głowy w swojej świątyni? All wings report in. Red 10 standing by. Red 7 standing by. Red 3 standing by. Red 6 standing by. Zamek Kriegspire to zaiście przerażające miejsce. Mają nawet podejrzanie nazwanego Minotaura. Myślicie, że tutaj też jest lokajem zwariowanej rodzinki? Lecimy dalej do 7. Nie ma lepszego nauczyciela walki wręcz na poziomie arcymistrzowskim od Norrisa z Erati. Słyszałam, że własnoręcznie pogonił Cregan. Harley Quinn wygląda dość zielono. Ciekawe, czy to zwykła błazenada, czy ukrywa się przed Batmanem? Uwaga, bo to będzie spora rozkmina. Wiecie, że instruktorzy walki są nazywani po rzymskich cesarzach? Trajan, Hadrian, Tiberius, Claudius, Justinian, Augustus, Nero. Jedynie dwaj nie pasują. Kachm z Depit. Imię wywodzi się z tureckiego Khagan, czyli władca. Może w kontekście Depit to nawiązanie do Chingis Khana i jego imperium, które rozlało się po świecie niczym nieumarli w Erati? Gorzej z Angusem z Barrow Downs, bo nie było takiego cesarza, a w dodatku to imię bardziej charakterystyczne dla Celtów. Być może przez skojarzenie krasnoludów z żywiołem ziemi? Celtowie byli znani z ich rzemiosła, pracy w kamieniu lub metalu, lecz krasnoludy zazwyczaj wiązane są z mitologią skandynawską bądź germańską. Jeśli miałabym sięgać dalej, to Galicja, czyli region często kojarzony w kulturze jako ten stawiający opór Imperium Rzymskiemu, był niegdyś zamieszkały przez Celtów, ale ta rozkmina idzie już za daleko. Do 8 wybrałam 2, ale
Interesujące ciekawostki. Kojarzycie może drewniany flet z 6? Niby bezużyteczny przedmiot, ale bardzo inspirujący. 3 graczy. Game Girl, Steve Jakwar oraz Dave O założyło gildię drewnianego fletu ku czci tego przedmiotu. Grupa tworzyła wiele żartobliwych pogłosek o flecie, jak i aktywnie angażowali się w dyskusje o grach od NFC. Niestety, historia ta ma też przykre elementy. W 8 znajduje się grobowiec Lorda Bryn ku czci Billa i Burga, jednego z aktywnych fanów, zrzeszonego też we wcześniej wspomnianej gildii, zmarłego podczas tworzenia Day of the Destroyer. Sama grupa rozeszła się po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, lecz możecie spojrzeć na stronę. Weźmy na tapet coś luźniejszego. Przechodziliście samouczek do 8? Jeśli zastanawiacie się, o co mi chodzi, bo przecież nie ma czegoś takiego w grze, to macie rację. No, chyba że mowa o wydaniu na PlayStation 2 w Japonii. Dotyczy on ataku piratów na karawanę naszego bohatera i jest wyjaśnieniem, jak trafił na wyspy Daggerwood. Trójeczka. Gra posiada wiele ukrytych mechanik, którymi nie chwali się wprost. I są postaci powracające przed, jak i po. Nie pojawił się niestety krab, a może raczej krab-monstrum? Krabotwór? Istota, stworzona przez Kennetha Thompsona Jr., miała pojawić się jako easter egg w grze po wpisaniu odpowiednich kodów, ale niestety nie pojawiła się ostatecznie. Jeśli chodzi o ukryte mechaniki, to mam dla Was kilka wybranych. Jeśli odwiedzicie świątynię 7 dnia tygodnia, to dostaniecie bonus +2 do morale zamiast standardowego +1 i do fortuny da Wam +1 do morale i do szczęścia. Kawalerzystów awansujecie za darmo do czempionów w stajni. Jeśli macie wodę na mapie, to po wykopaniu dziur na brzegu zablokujecie innym możliwość zejścia na ląd. Czarodziejskie smoki nadal mogą rzucać zaklęcia w antymagicznych garnizonach. Crackhack to nie tylko świetny Hirek i postać pojawiająca się w wielu częściach Might and Magic, ale i bohater w D&D? Tak, to była jedna z postaci, którymi grał John Van Caneghem na sesjach. Na koniec skoczmy sobie o 7 lat w przód, do Heroes 5. Uważni gracze zauważą, że coś jest nie tak i nie wiadomo, czy to technologia starożytnych, czy prank jakiegoś strażnika, ale w grze możecie trafić na kilka zaawansowanych technologicznie konstruktów. W 4. misji kampanii przystani w dolnym lewym rogu mapy znajduje się czołg. W scenariuszu Temptation do kuźni przeznaczenia na mapie rozbił się samolot. W 2. misji Zehira podczas Dzikich Hord można trafić na elfa w egzoszkielecie z gry Silent Storm, wyprodukowanej przez Nival Interactive, producenta Heroesów 5. W ostatniej misji Zehira możecie zdobyć spodek jako grywalnego bohatera. Gry regularnie dostają coraz to bardziej wyrafinowane easter eggi, ale, jak pokazują przykłady wymienione wcześniej, były one praktykowane na grubo przed rozpopularyzowaniem przez internet. Myślę, że ta solidna porcja jaj zadowoli każdego fana, jak i fankę Might and Magic. A jeśli jakimś cudem będzie Wam za mało, to proszę Was bardzo o wymienienie się w komentarzach ciekawostkami, których nie poruszyliśmy w materiale. Tymczasem ja już zmykam i widzimy się w kolejnym materiale.